Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, na pewno zdążyliście zauważyć, że wymieniłem już instalację, a właściwie zakupiłem sprzęt do swojego zestawu off-gridowego. No i teraz chciałem Wam omówić, bo też kilka pytań jest, jak to zrobić, żeby w miarę dobrze to wszystko podłączyć. I postanowiłem, że nagram taki filmik, żeby Wam pokazać, jak to mam zrobione, bez żadnych tam sekretów. Postaram się w miarę szybko i krótko, jasno opowiedzieć, jak co z czym połączyłem i dlaczego tak, a nie inaczej. Słuchajcie, falownik, który mam, to jest 12 kW falownik DEJE. Falownik hybrydowy. No i baterię, którą zakupiłem, to jest bateria 10 kWh firmy LVFU, model LFR 51200, 10 kWh. Fajna bateria, dobrze trzyma, a to za chwilę. Słuchajcie, instalacja myślę, że wygląda ciekawie, minimalistycznie, bo nie ma tyle falowników, stare zdjąłem, bez potrzeby tutaj miały wisieć, więc jeden DEJE trójfazowy w zupełności mi wystarczy. 12 kW to jest dużo więcej niż potrzebuję, ale jest taki zapas w razie czego. No i wyszło to w ten sposób. A tak do meritum zmierzając, to tak, zasilanie główne z WLZ, czyli z wewnętrznej linii zasilającej, z energii pociągnąłem tutaj do tej rozdzielni najpierw, czyli ominąłem główną rozdzielnię, którą mam w kotłowni i wprowadziłem napięcie tutaj na ten bezpiecznik. Następnie z tego bezpiecznika puściłem przez licznik trójfazowy. Licznik trójfazowy przesyła tą energię dalej tutaj na złącze zasilania B, czyli źródła B. Czyli jest to jakby zapasowe źródło, a nie główne źródło mocy. Czyli będzie to działało tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli nie wiem, z jakiegoś powodu falownik po prostu nie będzie puszczał napięcia. A w tej chwili falownik jest podłączony pod źródło A. Tak jak widzicie, w tej chwili jest A, czyli sieć główna energii wchodzi sobie na źródło B, a na źródło A wchodzi napięcie z falownika, tak? Cały budynek podłączyłem pod złącze load, z racji tego, żeby mieć nie mam żadnej pompy ciepła, więc nie ma potrzeby byłoby tam puszczać coś do CT-ków, czy tam do przedlicznik, żeby zasilić na przykład jakąś pompę ciepła i tak dalej, która raczej ze złącza load średnio by było z jej zasilaniem. No ale ogólnie po prostu całe mieszkanie puszczone jest pod złącze load. Pod złącze grid wchodzi to napięcie, które jest wypuszczane z licznika tutaj. Oczywiście do całego systemu dorzuciłem przeciwprzepięciówkę. Są jeszcze dwa obwody dodatkowe, które zasilają mi tam domek ogrodowy i tak dalej. Tutaj z tej rozdzielni akurat. No i teraz napięcie, które wychodzi z falownika, z tego złącza load, idzie sobie tutaj, wchodzi sobie na zasilanie źródła A i wychodzi stąd prosto na rozdzielnię główną w budynku i zasila wszystkie obwody, cały dom, całą sieć trójfazową. Miałem tam małe przeboje, żeby połączyć tamtą rozdzielnię, bo tam mam 3 różnicówki, no i trochę tam się gryzły te neutrale z tych różnicówek, musiałem poprzepinać wszystkie obwody, zajęło mi to trochę czasu. Ogólnie cała instalacja, którą tu widzicie, łącznie z falownikiem, baterią, wypruciem całej instalacji w rozdzielni głównej i połączeniem jej jeszcze raz, łącznie z tymi szafkami, zajęło mi 2 pełne dni pracy dosłownie, od godziny tam powiedzmy 7 do godziny 22, 23 nawet siedziałem czasami z jakimiś tam małymi przerwami, więc sporo roboty to było. No tak jak widzicie, wszystko w tej rozdzielni chodzi. Ta rozdzielnia jest minimalistyczna, tak naprawdę ma tylko rozdzielać zasilanie z falownika i ewentualnie zasilać falownik, tylko tyle, jeżeli chodzi o tą małą rozdzielnię. Tutaj jest rozdzielnia DC. Mam 3 obwody paneli, jak pamiętacie, jeden na południe, drugi na zachód, trzeci string paneli jest skierowany na wschód, na tym domku ogrodowym i on jest w tej chwili odpięty. Odpięty jest z racji tego, że jego napięcie łączne całego obwodu to jest 150 V, a 150 V to jest za mało, żeby ten falownik to w jakikolwiek sposób przetworzył, bo on ma, że tak powiem, napięcie startu pracy od 200 V, więc jest to trochę za mało. Więc w tej chwili jest obwód odpięty, aczkolwiek jutro jadę dokupić 2 panele, żeby tam się wyrównało napięcie do tam tych 250 V i wtedy powinno bez problemu ruszać. Tamte 2 obwody, które mam, te 2 stringi paneli na południe i na zachód, one mają po 250 V i śmigają pięknie, także
Także działa fajnie. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o sam falownik, baterię podłączyłem w ten sposób. Tutaj macie tą cewkę, właściwie filtr przeciwzakłóceniowy. To nie jest cewka, to jest pierścień przeciwzakłóceniowy, feretowy. Wokół niego winąłem przewody grubości 50 mm. To są przewody zasilania baterii i plus i minus po 2 kręgi, tak jak instrukcja przykazała, że tak powiem. Stąd idzie na hebel, gdzie jest zabezpieczenie. W tej chwili mam 125 A. Większego prądu to raczej nie będę miał, a jak będzie, no to przynajmniej będę wiedział, że bezpiecznik działa. No i z bezpiecznika idzie prosto na baterię, tak? Bateria jest podłączona pod takie złącza. Zobaczcie, może mi się to uda zdjąć. O. Trochę zdziwiłem się, bo tutaj jest śruba M6, więc to jest dosyć mała śrubka, jeżeli chodzi o takie grube przewody. No ale taki producent sobie wymyślił tutaj tej baterii. Za to tutaj mamy dziesiątki. To już jest solidna robota. Końcówki, które tutaj założyłem na przewody, to są takie końcóweczki. Słuchajcie, 50×10. Także jest już moc. Zaprasowane są praską hydrauliczną, także tak to wyszło. Założyłem na razie takie termokurcze, nie miałem termokurczów ani kolorowych kabli, jakby się ktoś pytał albo miał jakieś uwagi. Tu jest żółty-zielony, ale przypominam, że kolor kabla nie wpływa na przesył prądu, tylko i wyłącznie na oznaczenie. Będę miał trochę czasu, podjadę do sklepu jakiegoś elektrycznego, bo tutaj koło mnie nie ma takiego. Mam 20-30 km do takiego sklepu, wtedy założę termokurcze i obkleję to jakimś kolorem niebieskim i czerwonym, będzie wtedy ładnie wyglądać. Nie będzie w oczy się rzucać żółty-zielony. Tak czy inaczej przewody 50 mm², także myślę, że w zupełności wystarczająco. Dzisiaj szło napięcie 75 A przez dłuższy czas z tego magazynu energii, co też mnie cieszyło, bo nawet nie reagował na to, napięcie nie spadało. I też dawał radę bezproblemowo, przewody się nie zgrzały, także nawet tego nie poczuły. Dobra, słuchajcie, drugą kwestią baterii i podłączenia tej baterii jest BMS do baterii, czyli komunikacja pomiędzy baterią i komunikacja pomiędzy baterią i falownikiem, tak. Tutaj oryginalnego kabla żadnego nie ma, słuchajcie. Wygląda to w ten sposób, że przewód trzeba sobie samemu zrobić, niestety. Albo stety, bo to nie jest tam strasznie skomplikowane. Mi to zajęło chwilę z instrukcją od jednego urządzenia, z instrukcją od drugiego urządzenia i tam w jednym i w drugim pokazany jest PIN kod tego złącza i wystarczy to sobie po prostu zaprasować. Końcówki RJ-ki zwykłe i taki kabel sobie zrobić. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli albo macie jakiś tam problem z przewodem, mogę wam pokazać, jak to zrobić. Zrobię film w razie czego, jak zrobić taki przewód do komunikacji między baterią i falownikiem. Oczywiście ja zrobię wam ewentualnie, bądź zademonstruję na moim przykładzie, bo każdy falownik, jeżeli to nie jest DE na przykład, inny, ewentualnie inna bateria niż ta, którą mam, ma na pewno inny PIN kod. One nie są takie same, tym bardziej, że w baterii też trzeba wybrać jakieś tam rodzaje falownika bądź systemu transmisji danych, które on obsługuje, więc tak naprawdę to musi być pod konkretny model baterii. Każda bateria, jeżeli macie bądź BMS, którego użyjecie do swojej baterii, którą budujecie, na pewno ma jakieś złącze RJ45, w sensie RS485, takie złącze BMS, które będzie przekazywać dane do falownika i odbierać je z falownika w razie czego. Ma instrukcję, więc powinien mieć też PIN kod takiego złącza, więc wtedy można coś takiego robić. Słuchajcie, wymieniłem też busbary do tego złącza całego, bo miałem wcześniej tam na ścianie niżej, były trochę mniejsze, teraz dałem takie grube, z takich szyn miedzianych zrobiłem. Tutaj też 50 są zaprasowane na 10, także jest to naprawdę, można powiedzieć, już solidnie zrobione. Tutaj mam jeszcze pokrywki do założenia, ale specjalnie zostawiłem, żeby wam pokazać. Czyli wygląda to jeszcze raz w ten sposób. Z baterii wchodzi sobie na rozłącznik, z rozłącznika idzie na busbary, no i do busbarów też jest podłączony przewód z falownika, tak? Czyli falownik leci sobie tutaj i wchodzi tutaj na busbary. Także jedno zabezpieczenie pomiędzy baterią a busbarami, które też, że tak powiem, rozdzielają napięcia między falownikiem i ewentualnie być może w przyszłości między magazynem energii innym, który będzie podpięty tam, albo
bo tu już nie będzie potrzeby podpinać go po to złącze, chociaż też można, zależy jak szafkę będę miał, to, bo też jest taki plan, żeby tu szafkę postawić, raka jakiegoś, to wtedy zmostkuję te złącza, a jak będę miał coś innego, to podepnę tam, a ewentualnie sterownikiem turbiny, który będzie ten, bądź już pracuję nad innym, także zobaczymy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam falownik jeszcze, czyli tak, mamy złącze baterii, które musimy podłączyć, pamiętajmy o tym filtrze. Mamy złącze komunikacyjne BMS tutaj, to z takich najważniejszych rzeczy. Mamy dodatkowo tutaj, albo dodatkowo jako główne zasilanie sieciowe. Przewód, który użyłem, to jest 4 mm kwadrat, w zupełności wystarczy do 12 kW. 4 mm kwadrat, tutaj wyjście na budynek zrobiłem już szóstką. Taki miałem kawałek, to jest tylko kawałek z wyjścia load do tej rozdzielni, która jest dystrybucyjna tutaj. No i słuchajcie, i jeszcze dodatkowo jest podłączenie z tyłu gen, czyli do generatora, bądź takie bardziej inteligentne złącze trójfazowe, które można wykorzystać na różne sposoby. Można podłączyć generator, można podłączyć inny falownik pod to, można podłączyć jakiś mikroinwerter, można tam cudować z tym, na przykład zasilić sobie grzałkę. Jeżeli energia, którą macie już zgromadzoną w magazynie energii i nie macie co z nią robić dalej gdzieś tam w panelach, to można przekierowywać ją na grzałki. Taka sytuacja. No, w każdym bądź razie ja sobie to złącze wyciągnąłem tutaj na zewnątrz z racji tego, że zobaczcie, ono jest pod spodem, widzicie? Tam jest złącze gen. Nie wiem, czy to będzie widać, może coś tam zobaczycie. A złącze load zasłania to złącze gen, więc żeby nie kombinować w przyszłości sobie, powiedzmy, rozpinania tego złącza load znowu i tak dalej, to ja przeciągnąłem sobie, zrobię taką małą rozdzielnię dystrybucyjną tutaj tego złącza gen, do którego mogę wpinać, bądź wpuszczać obwody, bądź wypuszczać z tego, tak jak mówiłem, z zasilania na grzałkę i tak dalej. Także tak to jest dosyć, że tak powiem, sprytnie zrobione, mam nadzieję. Dobra, do przewodu BMS też jest filtr. Ja na początku na unboxingu tego krótkim unboxingu tego falownika mówiłem, że to jest filtr przeciwzakłóceniowy do AC, aczkolwiek to jest też taki filtr przeciwzakłóceniowy, ale na przewód do BMS-a. Można go zrobić tu w środku, można go zrobić tu na zewnątrz. Ja już tak na zewnątrz dałem, nie chciałem tam w środek pchać, żeby to nie było też nawalone nie wiadomo jak bardzo. Słuchajcie, tutaj jest złącze, właściwie podłączenie czujki temperatury, którą mam przyklejone tu z tyłu. To jest czujka temperatury, która mierzy temperaturę zewnętrzną baterii tak naprawdę, bo jej okolice. To jest tylko informacja dla falownika. Dodatkowo są te teki, czyli current transformatory, czyli tak zwane te czujniki Halla, które mierzą prądy, które płyną w naszej sieci trójfazowej, która wchodzi od zakładu energetycznego i też dzięki tym czujnikom na przykład falownik nie wypuści energii dalej niż do nich samych, czyli do tych powiedzmy czujników. Jeżeli on na czujnikach wykryje, że już jego napięcie gdzieś tam nagle podał, to jest w stanie to od razu zatrzymać, żeby do licznika nie poszło. Taka prosta filozofia w sumie. No dobra, słuchajcie, podłączenie widzicie, nie jest skomplikowane. Są jeszcze oczywiście panele. 2 stringi na razie są podpięte, tak mówiłem. Jeden string jest podpięty. Falownik ma oczywiście jedno podwójne złącze, jedno pojedyncze. To słabo widać, ale jest wiele filmów na internecie, możecie zobaczyć. Chyba że chcecie, to wam dokładnie to opiszę. Piszcie w komentarzach w razie czego. W każdym razie jedno złącze jest podpięte pod... w sensie z jednego MPPT do stringu południowego, z drugiego MPPT do stringu zachodniego i one współpracują sobie. Nie muszą mieć tych samych napięć, nie muszą mieć tych samych paneli, ani tej samej ilości, byleby miały panele w zakresie pracy tego falownika. A zakres pracy jest dosyć szeroki, z tego co pamiętam. Od 160 do 180 V. On ma taki zakres napięcia. Tutaj 160-180. No tamte panele, które mam na domku, no mają niecałe 160, tam 150 V, także to dla niego jest za mało. No dobra, przewody mamy popinane, pozarabiane oczywiście, zadławione są wszędzie, na razie to wszystko jest otwarte. Planuję tutaj zrobić jeszcze komunikację z komputerem, zobaczymy jak z tego wyjdzie. No i teraz sam falownik, słuchajcie. Sam falownik, bardzo fajna sprawa. Tak jak widzicie panele, bo już jest godzina 21:24. Same panele już tam praktycznie nie mają napięcia, bo jest ciemno na dworzu.
Jeżeli chodzi o baterię, zobaczcie, w tej chwili 2,5 kW leci z baterii sobie. Czyli mamy tutaj na jednej fazie 2,2 kW obciążenie. Pewnie ktoś tam coś robi sobie w sandwichu czy czymś tam wieczorem, jakąś kolację. No i z baterii sobie leci taka moc, 2,6 kW. Na początku miałem problem, żeby ustawić to, żeby nie pobierało mi energii z sieci, bo było to ustawione w takim bypassie, ale dzięki pomocy wielu ludziom i na forum, i Radka Łukaszewskiego, i kilku innym osobom jeszcze udało mi się to ustalić, bo to była taka zagwozdka dla mnie. Nie będę wam teraz mówił, objaśniał wszystkich ustawień, bo to nie ma sensu, jeżeli jest bardzo dużo filmów, ale jeżeli chcecie, to też dajcie znać w komentarzach, zrobię osobny film, jak ja mam to ustawione. U mnie to ma działać w ten sposób, że tak jak powiedziałem, ja nie oddaję energii do sieci, nie sprzedaję tej energii, nie mam takiego zamiaru i nigdy tego robić nie będę. Jedyne co muszę mieć, to muszę mieć, że tak powiem, backup w razie czego, jakby mi na razie nie starczyło tej energii z mojej instalacji off-gridowej, więc podłączony jest tutaj, że tak powiem, grid cały czas, ale jak widzicie nie pobiera żadnej energii z grida. To 0,01 to tam jakieś pomiarowe prądy i tak dalej płyną, więc on sobie tam po prostu wie, że coś jest i tylko tyle. Bateria teraz w tej chwili zasila wszystko. Bateria, no jestem w szoku, ile ona trzyma, ale to tam już mniejsza i za chwilę. W każdym bądź razie, jeżeli macie problem z ustawieniem, bądź chcielibyście wiedzieć, jak ustawić system w taki sposób, żeby on pracował w off-gridzie, a dobierał energię tylko i wyłącznie wtedy, kiedy no już wam waszej energii nie starczy z off-gridu, a nie wiecie, jak to zrobić, dajcie znać. Zrobię filmik krótki z ustawień u mnie na przykład, jak zrobić i tak dalej. Postaram się wam jakoś pomóc. Jak macie pytania czy coś, to też piszcie do mnie. No, także tak wygląda falownik. Jest fajna sprawa. Jeżeli chodzi o baterię, słuchajcie. Bateria, jak bateria? No, bateria w szafkę rakową. To jest taka bateria fajna. Dosyć duża, wymiary spore. Możecie sobie zobaczyć na internecie, jak piszecie ten model. Jeżeli nie chcecie, to mogę wam podlinkować też pod filmem. Jeżeli chodzi o same parametry, widzicie, mamy 52,89 V i wychodzi z niego 11 A w tej chwili. Naładowany jest w 73,8%. Słuchajcie, on od godziny tam 14-15 praktycznie już chodzi tylko na baterii, ten falownik cały u góry, więc trzyma całkiem nieźle, tak? Jeżeli sobie wejdziemy w jakieś tutaj ustawienia, powiedzmy, może nie te, bo to są ustawienia komunikacyjne, ale wejdziemy sobie w ustawienie cel, zobaczcie. Napięcia na celach są bardzo równe. Jedna o 1 mV różni się tylko i wyłącznie napięcie. 6, 7, o tutaj jest 8 w jednym miejscu. Czyli o 2 mV. Także jest praktycznie idealne napięcia są. Jeżeli chodzi o temperatury. Temperatury zobaczcie, 27, 26,2 to są 4 punkty pomiarowe w środku tej baterii. I 2 punkty gdzieś tam zewnętrznie bardziej, ale są one już na bateriach, bo tam te 4 były gdzieś tam umiejscowione pomiędzy bateriami, a te są gdzieś tam przy obudowie bardziej. Są też filmiki innych kolegów, którzy pokazują tą baterię. Bodajże Waldek Dudziński ma, o ile się nie mylę, może nie przekręciłem nazwiska, przepraszam, w razie czego. On pokazuje też taką baterię, tylko chyba troszkę mniejszą, 5 kWh. Ja też oglądałem jego filmy, bardzo fajny kanał, bardzo dużo ciekawych informacji, polecam, podlinkuję też. Także powiem wam, że naprawdę bateria robi robotę, no i jest droższa niż jakbyśmy składali sami. To w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo bateria złożona samemu kosztuje gdzieś tak 30-40% mniej nawet. Tyle, że u mnie wygląda w ten sposób, że ja nie mam na to czasu, słuchajcie, nie? Ja jeżdżę w delegację i praktycznie bardzo mało przebywam w domu, więc nie miałbym czasu, żeby to budować. No niestety, wolałbym też sam zbudować taką baterię, ale możliwości mam jakie mam, więc muszę robić wszystko na moje możliwości. Także jeżeli chodzi o samą baterię, leciało dzisiaj z niej 70 parę amper, nawet tego nie poczuła. Słuchajcie, nie rozładowała się nawet, zobaczcie, jest godzina 21, tak jak mówiłem, 29. 21:29, 5 sierpień, no i zobaczcie, naładowanie jest 73,6%. Ta bateria jeszcze poleci całą noc i jeszcze prawdopodobnie jakby jutro nie było słońca, chociaż z tego co widziałem będzie, to ona jeszcze pewnie do jutrzejszego popołudnia by śmigała bez problemu. U mnie dochodzą mi piekarniki dzisiaj, jakieś tam pierdoły i naprawdę jestem w szoku wytrzymałości tej baterii, także
Polecam. Oczywiście cały ten sprzęt kupiłem z jednej firmy, tak? Słuchajcie, zaraz wam powiem jakiej. Słuchajcie, firma, która mi to sprzedała, to jest firma DriveGo, właściciel Sebastian Petrykowski. No i powiem wam, że no, ceny były nie jakieś tam, że tak powiem, zaporowe, że to wziąłem u nich, po prostu mieli dostępność materiału od ręki, materiału właściwie falownika i baterii. Chciałem to kupić z jednego miejsca, nie tam kombinować, więc wybrałem sobie tą firmę. Nie ma tam małych zawirowań, że tak powiem, magazynowych. To falownik dotarł do mnie po 24 godzinach, słuchajcie. Dosłownie 24 godzinach kurier zapukał do drzwi, przywiózł paczkę. No, z baterią było troszkę dłużej. Z baterią było trochę dłużej, dlatego że to już dostawa paletowa, więc tego nikt nie przeniesie. Ta bateria prawie 100 kg waży, więc musiał jechać transport, że tak powiem, paletowy, co sprawiło, że przyjechała do mnie po 4 dniach ta bateria. Ale zgodnie z terminem, tak jak się umówiłem i nie było żadnego problemu. Naprawdę jestem zadowolony, polecam tą firmę, podlinkuję ją oczywiście pod spodem. Już tam poleciłem kilku osobom, bo pisało do mnie parę osób, także tam też myślę będą zadowoleni. Dystrybucja falownika, falownik oczywiście chiński, aczkolwiek fajną sprawą jest to, że ten falownik posiada już bodajże najnowsze aktualizacje. Słuchajcie, nie wiem jakie są inne, jakie są wasze flesze, zobaczcie sobie, tutaj jest, u mnie wygląda to w ten sposób. Co jest ciekawe, można sobie u mnie ustawić bodajże język polski. Oczywiście tłumaczenie na ten język polski jest tak tragiczne, że nie wiem czy jest sens, ale... jeszcze muszę oczywiście... Ktoś tam też wspomniał gdzieś na jakimś filmie, że po aktualizacji ta blokada 4/7, ta blokada po prostu się włącza co jakiś czas. No dobra, zobaczcie, czekajcie. Zmienimy tutaj na język. No, zmień się. Czego nie rozumiesz? O, i jeszcze sobie wyszedłem stąd, dobra. English. Nie chce się zmienić. A może trzeba mu zrobić inaczej. Czekajcie, coś tutaj się pokazało? Nie. Jeszcze się tego uczę, także... to tymi strzałkami przecież, racja. Sorry, to trzeba i pracować tymi i tymi, jeszcze się mogę przyzwyczaić. No dobra, macie język polski na przykład. Zaznaczamy język polski, on robi aktualizację języka w systemie, no i zobaczcie. Mamy po polsku wszystko. Ustawienia sieci, scenariusz pracy. Tutaj macie przetłumaczone, ale to jest przetłumaczone tak bardziej przez słownik czasami niż to jakiś sens ma, więc nie polecam tego języka ustawiać, aczkolwiek ktoś, kto bardzo chce, może to zrobić. Nie ma problemu. Będzie to działać. Jest wiele innych języków. Niemiecki, węgierski, hiszpański, no i angielski. Zostawiam angielski. Jest dla mnie w miarę zrozumiały, także nie ma problemu żadnego. Także jest fajnie, bo jest, wydaje mi się, zaktualizowany dosyć do nowego softa. Także jest ciekawe rozwiązanie. Tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś pytania, bądź chcielibyście wiedzieć coś więcej o tej instalacji, chcielibyście zobaczyć coś jeszcze, nie wiem, piszcie, nie ma problemu. Tak jak mówiłem, jeszcze wam pokażę. Tutaj wchodzi główne zasilanie z domu, tak? Jeżeli wyłączę to zasilanie główne, nic nie mignęło nawet światło, zobaczcie, tutaj pojawi się off-grid, czyli zasilanie zostało całkowicie odłączone. Teraz już dom pobiera 490 W, magazyn daje 570, pewnie do tego, żeby podtrzymać falownik jeszcze, więc tak to się odbywa. Jeżeli włączę z powrotem, oczywiście tu się nic nie przyłączy, bo cały czas jest źródło A wybrane, a źródło A to jest falownik. Liczniki, widzicie, nie chodzą, nie migają te diody. Nawet jak tam jest już on-grid włączony, to on też nie dobiera się z sieci, tylko tyle, co jakieś pomiary robi, tyle. Także to było najważniejsze dla mnie, żeby tak to podłączyć wszystko.
Teraz będę mógł to zamknąć oczywiście. Jeszcze najpierw spróbuję zrobić komunikację między falownikiem i komputerem, bo chcę mieć też odczyt na bieżąco, że tak powiem, na żywo. Ta komunikacja będzie mi też przydatna, bo aplikacja do tego falownika, jeszcze o aplikacji powiem, nie ma też odświeżania na bieżąco. Nie jest to odświeżanie na żywo co sekundę, co 5 sekund, tylko też trzeba czekać kilka minut, żeby się odświeżyły dane z falownika, więc dla mnie nie jest to żadna wartość miarodajna. Ja potrzebuję ewentualnie zobaczyć na bieżąco, na żywo, jaki jest pobór, bo czasami coś tam na chwilę się włączy, a chciałbym to wiedzieć na przykład, tak? Tak samo z baterii. Będę robił pomiędzy baterią bodajże i komputerem i tak samo pomiędzy falownikiem. Postaram się przez te RS485 puścić złącze z przejściówką na UART do komputera bądź na USB. No właśnie się załączył grid, zobaczcie. Z powrotem widzicie dalej zero pobierania z sieci i jakieś tam małe pomiarowe 20 W. I tutaj mamy cały czas 570 W i 470 budynek zużywa. Tak jak mówiłem, bateria trzyma bardzo dobrze. Myślę, że spokojnie do jutra wytrzyma. Zrobię tę komunikację, pokażę Wam, jak to zrobiłem, w razie czego. Jak macie pytania, piszcie do mnie, piszcie w komentarzach. Dużo postaram się podlinkować linków z tego, co mogę, gdzie kupić te falowniki, ewentualnie ten przełącznik, sieć agregat, który użyłem. Licznik to taki standardowy, nic tam szczególnego, także ten licznik, jak chcecie kupić, to są dużo lepsze. Taki miałem stary, po prostu wykorzystałem, ale pewnie też go zmienię wkrótce na coś mądrzejszego z dostępem zdalnym. No i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.